Ciepłe buty są. Łukasz jest. Ciepły Łukasz? Ciepły Łukasz. Powiedział, że piwo wypije, jak wyląduje. Pierwsze co zrobi. Nie? Będę klaskał na pokładzie, a potem od razu idę do sklepu, kupuję piwo. Na rozgrzanie. Tak. Łukasz się cyka. Mówię, że się cykasz. To gdzie jedziemy dzisiaj? Ciepłe kraje. Będziemy się wygrzeć trochę, będzie zimno w Polsce. Będziemy się zahartować. Czekają w samolot. Idealny pad do ćwiartki. Trochę pod górkę. Stresiku nie ma? Jaki stres, jaki stres. Poskubane palce tylko. Nie ma stresu. Ciepło, prawda? Tylko Ja liczyłem, że będzie z minus 10-15, że się wykąpię w końcu. Pomorsuję trochę, w końcu się wykąpię. Że pomorsuję trochę. Za ciepło. Tylko mokro. Czekamy na naszego głównego sponsora. Wycieczki, nie? Tak. Warto wspomnieć, że uzyskaliśmy drobną pomoc od zawodników z Polski. Bardzo dziękujemy. No, i czekamy. Czekamy. Wysłaliśmy- To jest wyśmienita. Tak się spodziewaliśmy. Słońce. No, jak widać. A wysłaliśmy tę pineczkę? Wysłałem mu tą pineczkę. 5 minut i jest. Jest nasza taksówka. A jakimi się samochodami jeździ w Red Turbo Channel? Jeszcze nie byle kto po nas przyjechał. O. O. Cześć Paweł! Siemanko. Chudszy do środka. O, widzisz? Co tam? Jeszcze ile? Szofer? Gazu! 86 km. Jeszcze Od 80. 3 godzin jest 86 km, nie? No bo jedziemy w kółko, to nie ma być! O Boże święty! O. Co mamy? Łapki. Daj, dzięki. Nie, zamiast aparaty wyciągnąć, to czym nagrywamy? Telefonem nagrywamy, ale to są... Ostrości nie chcę złapać, skubanie. Gorące. Zjem? I idę spać. Siemano, jesteśmy w Szwecji na Speed Weekend. Impreza polega m.in. na biciu rekordów prędkości na lodzie. Pragniemy wam dzisiaj to pokazać. Pokażemy wam, jakie są auta, pokażemy wam zmagania naszych polskich zawodników, bo jest 3, 2 motocyklistów i 1 samochodziarz. Także obserwujcie. Always stay a step ahead and make her make your head.
w Polsce paliwa brakuje. Co chciałeś powiedzieć? Ostatnio wydech nam się rozleciał, to żeśmy beczkę rozcięli, z beczki żeśmy wydech łatali. Mają tu wszystko. Rowery, palety, stoliki, sanki, skutery śnieżne, poduszkowce, motocykle, wszystkie maści samochody. Tak, bania, tak. Szok. Gdyby ktoś się nudził w ciągu dnia, mamy tutaj umieszczone wesołe miasteczko. Tam jest karuzela z napędem silnika pulsacyjnego. Taki sam silnik był używany w rakietach V2. Zapoznawczy przejazd czy od razu ogień? Nie ma miękkiej gry. Jeżeli od razu nie zrobisz dobrego przejazdu, to nie zrobisz go w ogóle. Aha, okej. Przyjedzie taki sobie grelich na przykład, to on nie patrzy na to, on wciska gaz w podłogę i leci pełnym ogniem i potem takie rozsypane kawałki lodu leżą na ziemi, potem się nie da jeść. Czyli popsują zabawę. Tak. Może sama zabawa sama w sobie będzie lepsza, ale wyników nie będzie. Okej. To ma większe turbo niż ja w Hondzie. Nie wiem, co to jest, coś na podobieństwo 40, 45. Ale silnik odrzutowy ma, nie? No.
Zamieniłbyś na Hondę? Nie, bo bałbym się tym jechać. Albo zsunąć po lodzie w sumie, bo to ma płosy. To jest Golf Pawła. Paweł ma w tym roku inne kolce, bo w zeszłym 170 par kolców zgubił i poszatkował sobie przednie butliki. Można zobaczyć, jakie ostre. Boli. Boli? Boli, no bardzo ostre. Wierzcie to słowo, ostre. A ile golfik pokoni? Golf w tej chwili jest Nie, wystrojony. nie, bo nagram o nim film. Golf jest w tej chwili wystrojony i dowiecie się więcej w innym materiale. To BMW jest z silnikiem 2JZ. Rekordzista prędkości 340 ponad km na godzinę. Po 1,5 km, 200 na mecie, 213 średnie. Masakra. Czemu? Bo wpadłam w dwie szymy raz po raz. A ja mam traumy związane z szymą, bo poprzednim razem jak wpadłam, to zleciałam z motocykla i się połamałam. I jeszcze na mnie spadł mój motocykl, nie, jeszcze przygnięty do ziemi. No, więc dzisiaj miałam powtórkę z rozrywki, ale tamta szyma nauczyła mnie czegoś, co jak się okazało dzisiaj, jak jechałam, że nie zleciałam z tego motocykla. Ale już chciałam skakać, serio. To był ten moment, że chciałam już skakać. Stwierdziłam, że albo on mnie zrzuci, albo ja sama zeskoczę. No ale jeszcze ten ułamek takiej sekundy zastanowię się, czy może jednak nie skakać. Spróbuję jeszcze powalczyć. No i dobrze, że powalczyłam. Wyszłam z jednej i wpadłam w drugą. No i tak z tej drugiej też mi się udało. Ale już nie odkręciłam. Jaką miałeś prędkość? Nie wiem, licznik mi nie działał. Ale na 4. biegu byłam, już na wysokich obrotach, bo zaraz miałam 5 zapinać. Więc nie wiem, ile to mogło być. Nie mam pojęcia. Czekamy na kolejne przejazdy. Na 2 sekundy ja się nigdzie nie ruszam. Generalnie tak, jeżeli motocykl jedzie, to już nawet nieważne, czy to jest wysoka prędkość, czy mała prędkość. W pewnym momencie zaczyna kierownica latać. To się zaczyna delikatnie, aż w końcu może dojść do takiego momentu, że ta kierownica w końcu skręci się na maksa. W tym momencie, jeżeli jedziesz i motocykl nagle skręca ci tą kierownicę, bo wcześniej tu walczysz tam najczęściej, tak? Nie powinno się z tym walczyć, ale jak w końcu skręcisz tą kierownicę na bok, to sprawia, że motocykl zaczyna fikułkować. Postaje praktycznie bokiem, tak? Jeżeli siedzi się na tym sprzęcie, jak on stanie bokiem, to bardzo często jest tak, że wyrzuca ciebie do góry, no i potem spadasz, motocykl fikołkuje w jedną stronę, ty jedziesz w drugą stronę, albo jedziecie razem w tym samym kierunku, no i po drodze można sobie zrobić ała, najczęściej złamany obojczyk, bo to jak się spada z góry na asfalt, tudzież na lód, to tak, to jest dosyć mocne uderzenie i bark zawsze jest najbardziej narażony. To właśnie tak mniej więcej kończy się szyba.
No, więc nie polecam. Try to beat me, but you'll feel like every fucking chance. What the fuck are you doing? I stay moving with the plan. Even when I'm losing all my grip to the heavy destruction. My mental faculties can face all of the repercussions. Nothing moving, I have to trust the max. Like your friends and family, they were an easy fucking match. Precious gold, don't repose. I'ma go, all your bodies in the snow. Since you stoic with the birds, let the tears run by. Cause tomorrow's a new day, despite my enemies ain't get hot. It's a fight between I'm ready to pass it out. Every different in my brain, every lesson in my eyes. See it if you try, but if you get too feel your own you might see it if you try. You might see it if you try, but if you get too feel your own throwing balls, take the spirits of your soul. I'ma stow all your bodies in this day. Since you stoic with the birds, let the tears run by. Cause tomorrow's a new day, despite my enemies ain't get hot. Precious gold, throwing balls, take the spirits of your soul. I'ma stow all your bodies in this day. Since you stoic with the birds, let the tears run by. Cause tomorrow's a new day, despite my enemies ain't get hot. Precious gold, throwing balls, take the spirits of your soul. I'ma stow all your bodies in this day. Since you stoic with the birds, let the tears run by. Cause tomorrow's a new day, despite my enemies ain't get hot. Precious gold, throwing balls, take the spirits of your soul. I'ma stow all your bodies in this day. Since you stoic with the birds, let the tears run by. Cause tomorrow's a new day, despite my enemies ain't get hot. Co się stało, Pawełku? Nie wiem, chyba zakończyliśmy przygodę. To jest przykre, co mówisz. Zobaczymy. Jak znajdzie urządzonko, sprawdzimy kompresję. Już złapaliśmy flaka, jak coś to musimy koła poprzerzucać troszkę. No ale na razie nie ma sensu nic ruszać, bo jak się okaże, że nie ma kompresji, to będzie trzeba zakładać zwykłe koła i wjeżdżać na lawę. To niedobrze. Nachlejemy się wtedy Naklejemy się tak, kolą, light. sokiem pomarańczowym, bo alkoholu tu się nie opłaca pić, jak wiemy, nie? Kolą z dużą ilością cukru. Okej. Kompleksowa wymiana silnika na lodowisku. Jak widać, nie tylko naszego Pawełka lód potrafi pokonać. Jest tutaj więcej takich osób. Pogadałby z nimi, ale szwedzkiego nie umiemy. Pierwszy dzień zmagań o prędkość dobiega końca. Wchodzimy, doglądamy, co teraz będzie się działo. Na tym ośrodku, tutaj przy jeziorze, odbywa się duża impreza. Czy my na niej będziemy, czy nie, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jakie są plany. Bo jak już z materiału pewnie wiecie, Paweł nie ma najlepszego nastroju z powodu awarii, 2 przejazdy tylko. Jest też zmęczenie, no i zobaczymy po prostu. Informowałeś twoich tunerów o awarii? Nie, po co nim psuć weekend? W poniedziałek dostaną prezent. Z terminem na 24 kwietnia? No oczywiście.
wolno nie było. Ostatni nie jestem. Który? Ja też nie jestem ostatnia. Był ktoś szybszy? Tak. Nie jest wolno sakus. Turbo Hayabusa przede mną? No ale on ma turbo, a ty nie masz turbo. No. No ale jest przede mną. Niedużo. A jak ty byś przyjechał swoją Hayabusą, to by był przed nim. Póki co to ja jestem na plakacie. To jest mocna siła przebicia. Idziemy na śniadanie. To się kameruje? To się kameruje. Dzisiaj dzień drugi. Pakujemy się. Nie wiem, jak się znowu spakujemy w tą lawetę, ale jakoś tu przyjechaliśmy, to jakoś pojedziemy, no? Jedziemy na lód. I co? Nagramy tam jeszcze trochę. I na prom. Prawdopodobnie musimy przebukować bilety, bo będziemy płynąć szybciej, tak? Ile godzin szybciej będziemy płynąć? Miał być o 15, będzie o 6 prawdopodobnie prom, więc sporo godzin wcześniej. A jednocześnie bilety na prom trzeba przebukować, bilety na pociąg, bo nasza podróż jest jeszcze długa, powrotna. Niestety Pawłowi się zepsuło auto i nie mamy po co siedzieć już. Bo o ten tutaj przyszedł, to zepsuł auto. Także jak materiał będzie za krótki, to jego wina. Moja wina, to znaczy, moja wina, Tuska bardzo wielka wina. Mówiłem ci, żebyś nie mieszał w to polityki. Tuska też nie można? Nie, stop, polityka nie. No co, muszę tu więcej mówić. Zobaczymy się później, no. Worek na lód. Dzisiaj będzie więcej uczestników. Tak mówię. Sobota, dzień wolny w Szwecji i więcej uczestników ma chęć sprawdzenia swoich limitów prędkości. Paweł oczywiście marudzi, bo Paweł popsuł auto i teraz marudzi i teraz na wszystkich zrzuca. Nic. I mnie za nogi łapie. Rzeczy. Żona dzwoni. O, żona dzwoni. Halo. Panie, co pan robisz? Naprawiamy. Dlaczego naprawiamy? Tu się Paweł Paweł dokładnie. Teraz musimy naprawić. Że coś pojechał może jeszcze, nie? Że coś poprawił. Myślisz, że są jakieś szanse Myślę, że są. na naprawę? Tak, jak się okaże, że jest to co jest, a jak się okaże, że nie jest to co nie jest, Będzie dobrze. to wtedy dupa. Mamy nadzieję, że się uda naprawić. Panie mechaniku. Też mam taką nadzieję. Co chciałeś powiedzieć, chłopaku? Speedway Weekend to nie tylko jazda na wprost po lodzie, ale też OS-y. Fajnych samochodów dość, bo Lancer na przykład tutaj jeździ. I jakieś różne przedłużne zabawy. Błoto i śnieg tak samo. Uporczliwe i zapychają. Rekord personalny! Brawo! Na pewno to jest jego rekord. 284 to był rekord jego klasy, więc
Rataj też pobił rekord klasy, w której startuje. Zajebiście. Niech teraz to pobiją. Problem jest. Na piątce? Tak, szóstkę biłem przed pomiarem, nie? Nie, na szóstej już miałem, miałem 230. Jeszcze trochę na godzinę. Jeszcze trochę by mi poszedł, wiesz, ale za mało miałem, żeby się dopędzić. Ten, konkurent. Tak? No, muszę jechać szybciej. Da radę? Nie wiem. Nie próbuję. Jestem drugi! Dlaczego? Po mnie zaraz! Nie ma nikogo między mną a mną! Patrz, ale ty te kłamki No turbo i tutaj. Z historii motocykli. Czyli zajmujesz egzekwo pierwsze i drugie miejsce. Jeśli tak to można nazwać. Zaraz siebie dogonię! Trzeba mieć jaja, żeby tak jeździć, nie? A jak się okazuje, że to pani jeździ. Także ta pani ma jaja ze stali. Jak się okazuje, każdy może spróbować. Namawiałem Daniela, ale mówi, że nie. Ogólnie chodzimy cały czas po zamarzniętym jeziorze, nie? To czekam tylko, już miałem 2 akcje, że mogłem się tak konkretnie wydzwonić, nie? I tylko czekam, aż nadejdzie ten moment, gdzie się przewrócę i rozwalę cały sprzęt, wszystko obiektywy, wszystko co mam w plecaku, nie? Także Łukasz, bądź czujny. Ja byłem czujny, jak biegłeś, chciałem cię nagrać, jak już leżysz, ale nie zdążyłem. Taki byłem Ale czujny. prawie, że jeszcze się nie przewaliłem. Takie wygibasy były. Potwierdzam, obronił się, już siadł, zachował się jak Adam Małysz, który skakał 250 metrów i utrzymał, bez użycia rąk utrzymał. A specjalnie założyłem dzisiaj wojskowe buty, które dostałem, będąc w rezerwie i myślałem, że będzie lepiej, ale no lód to lód, nie? Jakby nie patrzeć. I kolców nie mamy w butach, nie? Niestety. Chodźcie, pokażemy wam. Mają namiot, twoje ekipy. Grille sobie robią. Tak, taki właśnie mamy klimat trochę rodzinny, przyjacielski. Ekipy przyjeżdżają, całe namioty, zajawka, na to samo, nie? W sumie. Widać, że ludzie tutaj tym żyją, że to jest spore wydarzenie. Idziemy zobaczyć, czy pan wymienił silnik? A właśnie, awaria wczoraj w Volvo silnika. Wyciągali, wkładali nowy i zobaczymy, co się udało. Everything okay? Fixed all the problems. Jak widać, walka trwa. Widać, walka trwa. Ale widzisz, ale można włożyć na lodowisku. Tak, na lodowisku można zrobić swapa motoru. Wyciągnąć, włożyć. Wystarczy mieć. Tutaj nikt nie narzeka, że komuś jest zimno. A, klasyka gatunku. Limuzyna. Wszystkim się ścigają. Nie ma... Jedni budują swoje, inni korzystają z dóbr motoryzacji.
lat 90. I cały czas atrakcja jest ten piętnowana, nie? Cały czas jeżdżę na fotelu z silnikiem odrzutowym. Tak. No, a ty więcej zabawek? Grillują. Żałujemy, że grilla nie mamy, nie Łukasz? Nawet weź. Ale kto by pomyślał, że To jest jadąc, cios w mój żołądek teraz to, co powiedziałeś. kto by pomyślał, że jadąc na lód można nabrać grilla. Nikt nie przypuszczał, że lód ma 50 cm grubości. Tam z tyłu też stoją helikoptery. Byłaby to pierwsza kiełbasa z grilla w tym roku, a niestety Tak się bawią, panie. zrobimy to na polskiej ziemi, tego grilla. Kolejna atrakcja. Czyli już pokazaliśmy Wam, że to nie tylko prosta, to przystojne udanie, też nie tylko rajdowanie po jeziorze, ale też zabawa w formie poduszkowców i dla juniora, i dla seniora. Tak naprawdę małe i duże. Może się ogrzać przy bali. Sporo tego mają, bo mają i samoloty, tam jest pełno samolotów poustawiane przecież. No dużo więcej niż Helikoptery, no wczoraj były 2 tylko, nie? Dzisiaj jest tu 15. Helikoptery, samochody, dojechały też różne inne motocykle, ale nic takiego efektywnego jak to małe czerwone coś nie przyjechało. Wow. Dbają o to, że można było sobie ręce ugrzać. Ale za blisko nie wolno sadzać. Fajno mamy ten pojemnik na odmę w postaci puszki. Nie no, mógłbym mieć to auto. Złożyły mu propozycję. Za te 2 piwa, co wydałem 100 zł. Wiecie co? Wstyd się przyznać, nie? Ale nie wiem, co to za auto. Podejrzewam, że Mazda albo Datsun, coś takiego. Jest z silnikiem BMW. Napęd na tył. Turbo chyba doładowany nawet. Tak. I mi osobiście podoba się jako jeden z wielu, nie? Robi na mnie wrażenie. A jednak nie ma silnika Volvo, a nie BMW. Zmyliły mnie felki. Wypluło sporą ilość oleju do oli tanka i robią chłopaki większy, bo ten taki chiński nie dał rady i zalało. I robią z butelki od Coca-Coli 2-litrowej. Nie wiem właśnie, A chyba jak turbo. postrzegasz takie motocykle? Czy mi nie robią motocykle inne niż ścigacze, nie? Także nie mogę się odnieść do tego. No bo dla mnie tylko ścigaczy już. Ty lubisz takie wynalazki, nie? Zobaczyłem to... Ale coś takiego mieć na własność? Poezja. Myślę, że mój syn by się cieszył, jakby tata takim czymś przyjechał. Zawsze możemy zamiast golfa wrócić tym na lawecie. Jedzie auto marzeń niejednego pana motoryzacji. Ale niestety z silnikiem od BMW. Profanacja normalnie. Tak ładne auto zniszczyć. Patrz pod nogi! Ty Łukasz, grilla ci znalazłem. Przecież myśmy go tu wczoraj zostawili. No właśnie, no, Znalazł się w końcu. za dużo wypiłeś wczoraj, nie pamiętajesz, że go zostawiłeś tutaj. Bierz go. Będziemy mieli kiełbaski. Może jeszcze jakieś kiełbaski z wczoraj zostały, co? O!
A niedługo pan będzie jeszcze się z tym pierdzielił? Panie, już drugi raz rozbieram. Czemu? Kompresja wróciła, maszyna działa, tylko mamy jeszcze jakiś jeden problem. Jaki? No właśnie ale dojdziemy. Spokojnie, nie poddamy się bez walki, nie po to tu przyjechaliśmy, kurwa. Przyjechaliśmy do Szwecji naprawić golfa. Znowu. No. Nie no, będzie dobrze. Musi być. Tak jak mówię, nie po to tu jesteśmy, żeby się poddawać. Tylko jak się coś z***je, to trzeba to naprawić. No i tyle. Kogo pobiłeś rekord? Mojego bohatera, Oriana. Czyli z pokolenia na pokolenie rekord przechodzi. Stalowy dziadek. I did 17 years old. Wow. 17. I was 72 years when I took the record and I was give it to Today, right now. today. O 4 km na godzinę. Piękna historia. Nasza przygoda ze Speed Weekend dobiega końca. Impreza dzisiaj się kończy. Nas czeka jeszcze podróż powrotna, ale samo wydarzenie koniec. Z mojej perspektywy mega dobrze spędzony weekend, bardzo fajnie, coś innego. Zapytamy się jeszcze, co jeszcze myślą o tym sami zawodnicy, którzy brali udział. Zapytam się później Daniela, też wyrazi swoją opinię. Także tyle. Paweł, chcesz podsumować imprezę? Podsumować imprezę. Podsumowanie jest takie, że plan jest wykonany po jednym przejeździe dzisiaj. Rekord klasy motocykli wolnossących należy od dzisiaj do mnie. Wydaje mi się, że jeden z lepszych lodów na wierzchni. Mamy godzinę 16 około i nadal ten lód jest twardy, także to się tutaj nie zdarzało. Zawsze trzeba było z rana się ustawić w kolejce i zrobić dobry przejazd z rana. Tak też zrobiłem. Pomyślałem, że później nie będzie na to szans, a jeżdżą dalej i czasy są dobre. W klasyfikacji generalnej jestem czwarty. Wstydu nie ma. Ogólnie jest ok. Za rok?
Wracasz? Może jakimś innym motocyklem, inne klasy. Pomyślimy, zobaczymy. Czyli w tym wypadku idziesz klasy niżej, by bić rekordy w tych klasach. Póki co tak to wygląda, bo no najwyższe są moje już. No, trzeba pomyśleć o tym. Dobra, dziękuję. Ja dziękuję. Jak podsumowujesz imprezę? Fajnie i nie fajnie. Nie fajnie, że nie udało się rekordu pobić, a fajnie ogólnie. Ciepło na szczęście nie jest, temperatura odpowiednia, no super. Warunki fajne, lepsze, dużo lepsze niż wczoraj, nie? Tor prosty, także dzisiaj chłopcy mogli sobie rekordy popobijać. A my żeśmy nazbierali danych i już wiem, co trzeba pozmieniać, żeby bardziej przystosować golfa do lotu na przyszły rok. Jednak. No bo jednak jest to ciągle drugi, nie? Ale już wiem, skrzynia biegów musi być w trybie manualnym tylko. Mniejsze obroty maksymalne, odcinka niżej, turbina może mniejsza, żeby się tak nie musiał wkręcać wysoko. I kontrolę trakcji trzeba inaczej poustawić. Także w przyszłym roku będzie lepiej. No już mamy koła, nie? Tylko trzeba defekt naprawić. I w przyszłym roku trzeba poprawić w końcu. Do tego Ci życzę. O kurwa, ale bym się przytulił do opony. Ja p***ole, no. Nagrałeś to? No. Zajebiście. Przewrócił się i prawie twarzą w kolce wypadł. Pamiątkę bym miał. By był dziurawy John. Ja pierdyle. Pamiątka ze Szwecji. To co, jak podsumowujesz imprezę? Bardzo dobrze w tym roku poszło. Rywalizacja była bardzo, bardzo trudna i bardzo ciężka. Ale jakoś się udało na razie. Mam nadzieję, że mój rywal już nie zrobi nic lepiej. Bo z tego co jechałem ostatnim przejazdem, to już tor nie nadawał się do szybkich jazd. Po prostu. No i czekamy, patrzymy co się będzie działo. Trzeba być dobrej myśli. A jak na razie będzie mu ciężko. Finalnie rekord klasy póki co należy do Ciebie. Tak, jak na razie tak. Zobaczymy do końca imprezy. Jak się zamknie tam bramka na końcu i będzie dalej to samo, to mogę powiedzieć, że dalej to jest moje. Za rok wracasz? Pewnie, Zachęcasz? pewnie. Elegancko. Zawsze i każdego. Dzięki. Miejsce. Nie żartujcie Co ci jest zimno? Łukasz, zimno ci jest? Bardzo. Ile godzin jechaliśmy? 9 prawie. Coś do skasowania. 9 prawie. W trzech 9 godzin w lawecie. I Łukasz zamarza. Kuki w wymięku. 2 minuty na dworzu był i no. Miękki Ja jestem ciepłolubny. Zdążył się... to ciepłolubna, tu cały czas piszczy. Za ciepło, za ciepło. A teraz zdążyłeś się wypierdzieć? Już nie będziesz walił w samochodzie? O, ja nigdy! Aż w oczy szczypnie. To nie ja. Ja całą drogę przespałem. Musiałem zagadywać Pawła, bo Paweł zasypiał. Tak, Paweł? Przyznajesz się? Nie, nieprawda. Pomówienie. Ja zostałem. Podanie fałszywych zeznań. Tej, ale tam jest jakieś okienko. Ktoś tam siedzi chyba w tym okienku, czy nie? Mhm. Jest komputer odpalony na Windowsie. A jaki? 9.8? 9.5? 311. Ciasteczko? A, daj. Jedno. Dobra. Więcej. Nagryzają? Co jeszcze, Łukasz, powiesz? Czeka mnie statek. Znowu masz cykora? Nie lubię. Jak przed lotem. W ogóle godzina, która? 1:57. A, to nie widać.
zamiast stanąć tam z tyłu i sobie pospać, to będziemy teraz tutaj na przejściu jak te ciołki normalnie. No to idziemy spać. Paweł, nie zazdraszczaj Pawłowi. Brawo. Puchary dostają tylko ci najszybsi. Do 10, chyba 10 dawali, nie? 10. 10 pierwszych, nie? O, fajnie. No ja ostatnio też dostałem. Może 85. Elegancko. Puchary dostają najszybsi, a nie ci, co sobie wymyślili jakieś klasy. Nasza klasa, czyli ci co wymyślili naszą klasę też nic. Tylko Facebook. Zaparowało nam trochę, nie?